Witajcie. Witajcie. Dzisiaj o tym, jaki najczęściej błąd robi handlowiec, kiedy przyjeżdża do klienta, a klient mówi: nie będę od Ciebie brał, nie jesteśmy zainteresowani. Ale co? Czołóweczka, lecimy. Za chwilę wracamy. Dobra, to jesteśmy, nie? Jesteśmy, czyli jest tak, handlowiec przyjeżdża do klienta, to musi być jakaś taka specyfika, że nie wiem, chce zdobyć kolejny sklep, który pośredniczy w sprzedaży, może pośredniczyć w sprzedaży moich produktów. Zajeżdżam, szukam właściciela czy kierownika, a on wychodzi i mówi: z jakiej pan jest firmy? A ty mówisz, z jakiej firmy? On mówi: ja nie będę od was brał. Spontaniczna odpowiedź, która przychodzi takiemu handlowcowi zazwyczaj, no tak jakbyśmy teraz mieli zrobić pauzę, no to mówi Wam klient: ja od Was brać nie będę. Jaką odpowiedź spontanicznie macie w głowie? Tak z 75% handlowców, czyli tak 7,5 na 10 powie: ale dlaczego? Nie? I to nie jest fajna odpowiedź. Znaczy, dowie się wtedy pewnie dlaczego. No i to nie jest dobrze. Znaczy, dobrze i niedobrze. Generalnie, jeżeli jest tak, że tam coś jest zagrzebane, to pewnie w CRM-ie to już znajdziesz. W sensie, że jeżeli tam były jakieś problemy, to pewnie na bieżąco trzeba by było to załatwić. Jeżeli były jakieś problemy historyczne, to też pewnie trzeba pojechać od razu z rozwiązaniem. Tutaj jest ewidentna zaczepka. Klient mówi: to taki jest gra wstępna generalnie, nie? Ja nie będę od Was brał. Jeżeli się zapytasz dlaczego, to on będzie szukał odpowiedzi w kierunku, dlaczego nie będzie od Was brał. Czyli będzie się utwierdzał w przekonaniu, że nie chce od Was brać. Zamknie się w zasadzie konsekwencji. Mało tego, powie Ci dlaczego głośno. Jak powie to głośno, będzie chciał być konsekwentny wobec tego, co powiedział. Konsekwencja jest dla nas pewnego rodzaju wartością, więc jak ja coś powiedziałem i to powiedziałem głośno, to konsekwentnie będę chciał się tego trzymać. Więc jak powiedział Ci dlaczego, bo jesteście drodzy, bo nas zrobiliście kiedyś w konia, bo ja nie pracuję z tą firmą, bo ja nie chcę mieć z Wami nic wspólnego, to za chwilę okaże się, że naprawdę nie będzie chciał mieć z nami nic wspólnego. Co więc w takim razie powinniśmy zrobić? Może powiedzieć, on mówi: ja nie będę od Was brał, a Ty powinieneś powiedzieć: a ja nie będę Wam sprzedawał. Dobre. No tak, wtedy mówisz do widzenia i... Do widzenia i super. rozstajecie się A przyjaciół. ja nawet nie chciałem Wam sprzedawać. No dokładnie. Nie, i w życiu bym Wam nie sprzedał. Freestyle taki, nie? To nie każdy będzie Twoim klientem. Wypij! Tutaj warto pójść w kierunku rozwiązań i również zadać pytanie, ale nie pytanie o przeszłość, co takiego się stało, czy dlaczego nie będziecie od nas brać, ale pytanie o przyszłość. Tak, pytanie o przyszłość, czyli o hipotetyczne sytuacje, w których on mógłby od nas brać. Czyli pytanie, co musiałoby się stać, albo w jakich warunkach i co musiałoby się stać, żeby Pan jednak zaczął od nas brać. Albo co takiego musiałbym zrobić, żeby Pan zmienił swoją decyzję? Co musiałbym zrobić, żeby jednak Pan od nas zamawiał? Bardzo mi na tym zależy. No kiedy zadasz takie pytanie, oczywiście może być niebezpieczeństwo, że masz tak zwanego klienta śmieszka, tak? I nie wiem, jeżeli jesteś handlowcem kobietą i powiesz gościowi w hurtowni, co musiałabym zrobić, żeby Pan od nas brał, to zazwyczaj właśnie panie handlowcy się boją tego pytania, bo boją się odpowiedzi, które padną. No, może tak być. No dobra. No może tak być. Natomiast może. Nie oszukujmy się, żyjemy w świecie cywilizowanym, gdzie za tego typu odpowiedzi można kogoś fajnie pociągnąć do odpowiedzialności, więc raczej się bym takich rzeczy nie bał. Nie? Są takie momenty, w których jest to pytanie bezpieczne nawet w tych takich relacjach rzeczywiście damsko-męskich, typu on mówi: ja zbieram oferty, co musiałoby być w ofercie, żeby Pan wybrał naszą, nie? Na przykład tutaj w tym momencie można by było powiedzieć i to by było prawidłowe i nie groziłoby to niczym. Czyli nie idziemy w kierunku przeszłości, a raczej w kierunku przyszłości. Co powinno się takiego wydarzyć z mojej strony, żeby Pan wziął nas pod uwagę? Albo co musiało być, tak teraz fantazjuję na żywo, że tak powiem, co musiałoby być w naszych warunkach handlowych, co musiałoby być w mojej ofercie, żeby Pan rozważał jednak wejście we współpracę. Nie? To tak zmieniam, tak rzuciłeś ten temat taki bezpieczeństwa, ale wiecie, mamy przetestowane, że jeżeli zadasz to pytanie, to rzeczywiście umysł ludzki idzie w kierunku zastanawiania się, co by musiało się stać. I paradoks tej sytuacji jest taki, że generalnie niedużo by się musiało stać, że naprawdę bardzo często klient się przełamuje, bo
zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę temu zależy, a tutaj nie masz takiego dużych wymagań, żeby coś się zmieniło, nie? To jest szczególnie dla pośrednika w sprzedaży. On zawsze może kolejnego dostawcę wpuścić do siebie. Pamiętaj, kto zna odpowiedź na pytanie, co muszę zrobić, żebyś ty ode mnie wziął. Odpowiedź na to pytanie zna klient. Jeżeli ty mu go nie zadasz wprost, to być może nigdy się nie dowiesz, co powinieneś zrobić, żeby on zaczął brać. Nie bójmy się zadawać pytań, które są ważne i odważne jednocześnie. To chyba wszystko na ten moment. Dziękuję. Trzymajcie się. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Zobaczenia.